Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Piotrek. Cześć Kamil. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio w bliskim mi znajomym dobrze Egipcie. W Egipcie. A przed Egiptem chyba? Przed Egiptem w Indonezji. No właśnie, czyli dwa ciepłe kraje bym powiedział. Jest fajnie, bo mamy zimę. Co prawda tej zimy, teraz patrzyłem na termometr, jest 12 stopni na plusie. I mówię, fajnie jakby był mróz, byśmy pogadali o ciepłych krajach. No bo temat dzisiejszego odcinka, gdzie nurkować zimą, albo gdzie nurkować właśnie takich, nie wiem, w ciepłych krajach. Tu Cię rozczaruję, gdzie nurkować przez cały rok. W zasadzie taki jest poprawny tytuł. Tak? No tak, no bo... No dobra, a w Egipcie nie będzie za gorąco w sierpniu? To zależy co kto lubi. To zależy co kto lubi. Ja tak, byłem... jest ciepło faktycznie. No jest właśnie. ciepło. No a z tego co ja tak kojarzę, to właśnie teraz te kierunki typu Egipt i tak dalej są fajne, bo nie jest za gorąco, a jest super. Tak, ale wiesz co, chyba najbardziej się zgrzałem i spociłem na truku, przygotowując sprzęt pierwszego dnia po przyjeździe. Po prostu lało się ze mnie ciurkiem. A wcale nie było super gorąco, było za to wilgotno, prawda? Było gorąco i wilgotno. W Egipcie takich doświadczeń nie ma. No dobra, bo rozmawiałem z Tobą wcześniej, co zwiedzić nurkując w Chorwacji. Mamy cały długi o tym odcinek. Z Piotrem Paulo rozmawiałem o tym, gdzie nurkować w Tajlandii, ale mamy przecież inne właśnie kierunki, jak Egipt, Indonezja, Meksyk. Pewnie zwiedziłeś wiele z tych miejsc. Tak, no w zasadzie, wiesz, można byłoby powiedzieć, że jest jakaś taki naturalny ciąg miejsc odwiedzanych przez nurków. Cały czas chyba najwięcej ludzi w Polsce zaczyna jednak od nurkowania w naszych krajowych wodach. Tam się uczymy nurkować na basenie i potem gdzieś albo na jeziorach, albo na zbiornikach powyrobiskowych. No a potem chyba znowu następnym kierunkiem jest Chorwacja i Egipt, być może równocennie, przy czym Egipt stacjonarnie. Później najczęściej ruszamy na safari, ale również egipskie, bo to najbliżej, najkrócej i w sumie najtaniej. Tak, chciałem to powiedzieć, w sumie najtaniej, tego ma najważniejsze. Być może to jest faktycznie klucz, jeżeli idzie o wybór, ale no a później zaczynamy się zastanawiać, co dalej, prawda? Jeżeli dużo podróżujemy, to być może ta bariera początkowa jest dużo niższa. Ludzie są po prostu przyzwyczajeni do dłuższych lotów, do wędrówek po lotniskach, do spotkania z innymi rasami. No i wtedy łatwiej ruszyć, a jeżeli nie, no to szukamy jakiegoś wyjazdu takiego w miarę blisko, ale już dalej niż do Egiptu. To właśnie, zacznijmy może faktycznie od Egiptu. Załóżmy, że tam nie byłem. No bo faktycznie, ja jeszcze nie byłem. Gdzie polecieć? Bo mi się Egipt kojarzy raczej z pustynią i piramidami, czyli mało wody. Nurka z paroletnim doświadczeniem masz słabe skojarzenia, no muszę ci powiedzieć. Ale okej, no więc... Gdzie polecieć pierwszy raz? Które kierunki? No więc najczęściej to jednak będą stacjonarne wyjazdy, też ze względu na cenę i cały czas na dostępność bardzo, bardzo fajnych miejsc nurkowych. Więc mamy praktycznie trzy takie miejsca, albo 4. To jest Półwysep Synaj, Sharm el-Sheikh i Dahab. I głównie tutaj nurkowania z brzegu, nurkowania i stacjonarny pobyt w którymś z tych kurortów. Mamy rejon Hurgady i rejon Marsalam na południe, 300 parędziesiąt kilometrów na południe od Hurgady. No i to są takie cztery miejsca, gdzie jest dobra oferta nurkowa, jest dużo centrów nurkowych, resortów, hoteli z bazami nurkowymi, więc tam z całą pewnością dostaniesz to, co Egipt może najlepszego zaoferować. Cały czas to jest super rafa. No właśnie, czyli w tych 4 miejscach rozumiem, rafę koralową. Masz rafę koralową na wysokości Synaju, między Synajem a Hurgadą jest parę pozycji wrakowych, także znane są takie wyjazdy, najczęściej safari, gdzie w zasadzie można zanurkować wyłącznie na wrakach. Tak? Można zrobić 18 wrakowych nurkowań w ciągu tygodnia. A jak to jest nurkowanie, mówisz z hotelu, rozumiem, to jest hotel przy plaży? Tak, to są najczęściej, w Marsalam to są hotele przy plaży, w Hurgadzie różnie, albo są przy brzegu, tak samo w Szarmie, albo są wewnątrz miasta, ale operatorzy zapewniają pick-up z hotelu,
zabierają nurków z hotelu i wiozą do mariny, albo po prostu centrum nurkowe jest przy hotelu i ma swoją przystań, z której startuje się na nurkowanie. Ale mówisz startuje, to znaczy, że co, wchodzę na pomost, chlub do wody, jest rafa, czy muszę dopłynąć łódeczką? Tak też bywa. Naprawdę? Oczywiście, jest pomost i chlub do wody, jest rafa, ale najczęściej wypływa się z mariny, wypływa się łodzią tak zwaną daily, czyli wypływa się na parogodzinny rejs z 2 lub 3 nurkowaniami rozdzielonymi lunchem. No więc owszem, przygoda Okej, ale to jest taka większa łódka, nie taki ponton, nie? To jest definitywnie większa łódka. Można powiedzieć, że na standardy chorwackie na przykład to jest bardzo duża łódka, prawda? Bo to jest tam łódź, która ma powiedzmy z 20 metrów, 18-22 metry, zabiera 20-30 nurków, nawet te większe. Jest kuchnia, jest parę osób załogi, no i można spędzić wygodnie 2-3 pokłady, można spędzić wygodnie cały dzień nurkowy. Ale pływa się względnie blisko tych miejsc. To z Szarmu i z Hurgady. W Marsalam często i w Dahab startuje się często z brzegu, znaczy jedzie się z jakimś samochodem terenowym albo jakimś busikiem na punkt startu, wchodzi się do wody, do morza, wchodzi się z brzegu. To jest druga opcja. No i opcja numer 3 to są safari nurkowe, czyli odwiedzamy lotnisko, potem mamy transfer na łódź nurkową i wypływamy w morze, spędzamy na morzu 6 dni. Tak, to pytam o te, bo mówię, podlinkujemy tutaj materiał właśnie o safari nurkowym, gdzie też tłumaczyłeś, co dla mnie też było szokiem, bo sobie inaczej to wyobrażałem. Nie wyglądałeś specjalnie na zszokowanego, muszę powiedzieć. Zachowałeś twarz. Tak, natomiast teraz to znowuż nie wyobrażałem sobie, znaczy nie wiedziałem, jak to wygląda, ale faktycznie mówisz, że wsiadamy na łódkę. Czy to jest to nie jest tak, że sobie leżę na plaży, idę ponurkować. Może się zdarzyć? No, tak się raczej nie zdarza. No raczej to jest wszystko zorganizowane. Chłopaki przyjeżdżają pick-upami ze sprzętem, rozściela się jakieś dywaniki, wykłada się sprzęt, ale wchodzi się z brzegu, z buta, często nawet zakładając płetwy parędziesiąt czy 100 metrów od brzegu, bo idzie się po martwym plato rafy, żeby dojść do krawędzi. A z tą łódką to raczej trzeba sobie zaplanować dzień nurkowy, powiedzmy. Trzeba sobie zaplanować dzień nurkowy, ale nasi polscy operatorzy, czy właściciele centrów nurkowych organizują wyjazdy takie, gdzie wiadomo, że w każdym dniu będzie nurkowanie, jeden dzień wolny na zwiedzanie miasteczka, na jakieś zakupy. Więc... A jak powiedzmy sobie jadę na zwykłe takie, wakacje all inclusive do Egiptu, jestem w stanie sobie podbić, chciałbym dzisiaj jeden dzień zanurkować? Tak, no tutaj dobrze jest wcześniej sobie przygotować parę kontaktów, bo centra nurkowe, szczególnie w sezonie, są czasami mocno obłożone. To nie jest tak, że zawsze przyjmą takiego człowieka tak zwanego z ulicy, takiego nurka, więc dobrze to mieć wcześniej ustalone i jakiś wskazany dzień. Ale często przy dużych hotelach są centra nurkowe i po prostu można to ustawić sobie z dnia na dzień, zaglądając tam i umawiając się na nurkowanie. Myśląc w trakcie śniadania, jutro nurkuję. Tak, między jajkiem sadzonym a omletem można podjąć taką decyzję. Mamy w Egipcie do zwiedzania wraki i rafę koralową. Rozumiem, że pewnie dużo zwierzątek do oglądania w takim razie? Tak, przy czym to jest tak, że takie ogólne spojrzenie, prawda, ponieważ byłem już na 2 wyjazdach, jak się przyznałem, więc postaram się podsumować to jakoś. Często jest tak, że liczymy na spotkania z pewnymi zwierzakami. Wszyscy na początku chcą odhaczyć żółwia, mantę, delfina, rekina. Nemo. Oczywiście. I okazuje się, że tego w Egipcie, że nie wszystko jest do zaliczenia za pierwszym razem. Te zwierzęta faktycznie, nawet rekiny wielorybie, i parę gatunków rekinów można w Egipcie spotkać, ale to nie znaczy, że je spotkamy. Są miejsca na świecie, gdzie szansa spotkania pewnych gatunków zwierząt jest bliska 100%. I oczywiście są takie sytuacje, gdzie wyjedziemy na Galapagos i zobaczymy garstkę rekinów młotów, chociaż z reguły są ich tam dziesiątki czy setki. Ale w Egipcie faktycznie można dużo zobaczyć, przy czym najczęściej to nie są ogromne ławice ryb, to nie są ogromne zwierzęta, to jest piękna rafa. Piękne ogrody koralowe, ściany z wachlarzami gorgonii, fajnie porośnięte wraki i wraki na średnich głębokościach, które w zasadzie każdy onurkowany troszeczkę człowiek może zwiedzić. No właśnie, rafa koralowa, na jakich głębokościach wtedy ją tak pływamy? 8-10 metrów? Mówimy dalej o Egipcie, tak? Tak. Rafa egipska sięga do powierzchni albo kończy się 2-3 metry pod powierzchnią na otwartym morzu. I to też zależy od stanu morza, od pływu.
No i najpiękniejsze, najbardziej kolorowe jest blisko powierzchni. Później troszkę mniej jest kolorów. Pojawiają się na ścianach, pojawiają się wachlarze gorgonii, też bardzo spektakularne twory i spektakularne koralowce. Zawsze wokół tej rafy uwija się masa tych pomarańczowych antiasów, czyli papużaków afrykańskich, które, jak się często mówi, zasłaniają rafę. Jest dużo ryb papuzich, dużo małych strzępieli. Na przykład na Elphinstone są dziesiątki, jeżeli nie setki małych strzępieli, takich czerwonych w niebieskie kropki, niebieskich w czerwone kropki. Jest dużo życia, ale to jest drobne, raczej drobniejsze życie w porównaniu z innymi miejscami, gdzie się widzi duże ławice dużych ryb. Okej, czyli Egipt, teraz rozumiem, jest blisko, tanio, ciepło, płytko. Znaczy może być drogo, to No, już wiesz, oczywiście. może być drogo. Już Ale na start po takim... Na start nie musi być drogo. Dokładnie, czyli musi Egipt być jest faktycznie dobrym kierunkiem na start, bym powiedział. Wiesz co, barierą często przy tych dalszych wyjazdach jest koszt przelotu, no bo tam często te ceny samego przelotu są dwukrotnie wyższe niż ceny, czy też porównywalne z cenami samego pobytu i nurkowania. No dobra, to z Egiptu gdzie teraz polecimy w takim razie? Myślę, jesteśmy cały czas w obszarze ciepłej wody. Tak. No to następny krok to są Malediwy. Myślę, że to jest taki następny skok, bo już jesteśmy w innym świecie. To też jest rejon indopacyficzny, ale to już nie jest Egipt. Jesteśmy na otwartym oceanie. Tak, to już nie jest morze nawet. To już nie jest morze, tylko ocean, więc wszystkie doświadczenia, które pozbieraliśmy w Morzu Czerwonym, czyli jak się zachować w prądzie, czasami w bardzo silnym prądzie, jak się zachować przy nurkowaniach na fali, jak nurkować na otwartej wodzie. Tam się zdecydowanie, jak się nurkować z małej jednostki, na Malediwach się przydadzą. Malediwy to jest też wyjazd stosunkowo krótki, bo w stosunku do Egiptu jest o 2, może 3 dni dłuższy, jeżeli tam jest jakiś wewnętrzny przelot. I też może odbywać się w wersji stacjonarnej bądź w wersji safari. Gdzie oczywiście polecam tą wersję safari, bo daje możliwość zwiedzenia większego obszaru i zrealizowania ciekawszych nurkowań. Jesteśmy przykuci do jednego małego atolu i lokalnego centrum nurkowego. No dobrze, to co można zobaczyć w takim razie na Malediwach? Bo rozumiem, jesteśmy na jakimś atolu wulkanicznym, wysepka, piękna plaża, nie? To jest kraj w zasadzie położony Tak. na wyspach, prawda? Więc i te atole to są duże formacje, które są zbudowane z mniejszych, w ich skład wchodzą mniejsze wysepki. Rafa jest zupełnie inna. Jest przede wszystkim, najczęściej jest głębiej zanurzona. Często jest tak, że wypływa się taką operacyjną łodzią o nazwie Doni. To jest taka paręnastometrowa łódka, która jest taką pływającą bazą nurkową. No i jesteś pośrodku niczego. W lewo jedna wyspa, w prawo druga wyspa z jakimiś palmami. I wyglądają tak samo. I gość mówi tu. No i wskakujesz i pierwsze 5-10 metrów w ogóle nic nie widać, jest zielona woda, dopiero potem zaczyna majaczyć Rafa. Czemu zielone? Wiesz co, bo często jeżeli niesie plankton, to mimo tego, że to jest otwarty ocean, to jest zielonkawa. Czyli te wszystkie materiały reklamowe, że z błękitu na to ściema? Wiesz co, to jest ocean, więc plamami jest niebieska, plamami jest jakimiś fragmentami jest zielona, ale powiedzmy najbardziej właśnie takie szokujące są te zanurzenia, gdzie właśnie jest taki, wiesz, taki niebiesko-zielonkawy półmrok. Może nie honoratka, to jeszcze trochę do honoratki brakuje, ale nie zawsze jest super niebiesko i ta Rafa jest dosyć głęboko. Nurkowania najbardziej ekscytujące są nurkowania w kanałach, czyli w kandu, w tych przesmykach pomiędzy wyspami, gdzie woda przyspiesza nawet do 3-4 metrów na sekundę, więc tam o pływaniu pod prąd się raczej nie mówi, ani nawet nie myśli. Czyli co, wchodzisz w jednym miejscu, wychodzisz w drugim? Wchodzisz w jednym miejscu, wychodzisz w drugim, albo dobijasz do wejścia do kanału i tam zaczepiasz się na hakach rafowych i patrzysz, co się dzieje w miejscu, gdzie prąd jest najsilniejszy, bo tam jest z reguły najwięcej życia, tam też ten rejon oglądają, patrolują rekiny, więc tam jest ten big stuff. Czyli przybijasz się hakami. Może przybijasz się, to jest złe słowo, zaczepiasz się takim hakiem na lince za fragment skały, tej rafowej, nie za żywe korale oczywiście, tylko za kawałeczek, jakąś tam dziurkę albo za występ skały koralowej. No i jak latawiec na uwięzi, na takiej 1,5-metrowej
czasami 2-metrowej lince, po prostu powiewasz w prądzie, no i oglądasz to, co się dzieje przed Okej, tobą. czyli to nie jest tak jak pływanie pewnie w Egipcie, że sobie pływam, oglądam. Tak, oczywiście też jest, tylko w miejscach, gdzie nie Nie ma ma prądu albo jego niewielka siła pozwala na pokonanie jakichś fragmentów pod prąd. Ale te takie spektakularne nurkowania z dużymi zwierzakami odbywają się najczęściej w miejscach, gdzie jest silny prąd i gdzie po chwili oczekiwania, czy też chwili oglądania tych dużych zwierzaków po prostu jest taki znak odhaczania, no i całe towarzystwo spływa z prądem już tam w głąb kanału. A to jest otwarty ocean mimo wszystko. Wiesz, no to jest otwarty ocean, ale generalnie to się dzieje pomiędzy jakimiś podwodnymi formacjami, więc pod wodą masz krajobraz, prawda? Tam są wyraźnie wznoszące się stoki w stronę wysepek, są takie wypiętrzone, pojedyncze wysepki podwodne, przy których na przykład czyszczą się, przypływają na proces czyszczenia manty, więc tam też czasami jest prąd i trzeba się zawiesić na haku i po chwili pod prąd przypływa manta, która jakimiś delikatnymi ruchami w czarodziejski sposób utrzymuje się nad tą górką. No i to jest fascynujące w I takim to jest razie. fascynujące i to są Malediwy, może znowu nie chciałbym być pociągany do odpowiedzialności, ale Malediwy prawie gwarantują, czy też dają bardzo dużą szansę spotkania z takimi zwierzakami. To znaczy na przykład z mantami, z dużymi ławicami czy stadami rekinów, z rekinami wielorybimi. Rozumiem, że warto jakiegoś przewodnika brać na takie wyprawy typu Malediwy, czy... Tak. Załóżmy pierwszy raz, jadę jutro na Malediwy. Jedziesz jutro na Malediwy, no więc najlepiej się zwrócić do kogoś z operatorów, takich jak na przykład do naszej Nautiki, który organizuje takie wyjazdy, bo za pierwszym razem jest bardzo dużo pytań, takich, których nawet nie potrafimy sobie zadać, bo nie wiemy, o co trzeba zapytać. To jest dosyć naturalne. Jakiego prawda? koloru mają być haki? Jakiego koloru mają być haki, prawda? Czy w ogóle są potrzebne? No czy właśnie. butle DIN, czy INT? Czy pianka 2 mm, 5 mm, suchy skafander, czy w ogóle bez pianki lycra, prawda? No nie mówię o Malediwach, ale tych pytań jest dużo. Więc czy jest dostępny nitrox, czy butle 15 czy 11 litrowe, czy tam 14 czy 11 litrowe. Więc myślę, że jeżeli ktoś nie ma w sobie pazura prywatnego organizatora wyjazdów, to najlepiej zwrócić się do centrum nurkowego, do firmy, która organizuje rutynowe takie wyjazdy, czy do swojego instruktora nurkowania, żeby on coś poradził. Ale widzisz, właśnie zwróciłeś mi uwagę, o której nie zapytałem. Pianka, suchy skafander, Egipt, Malediwy, wydaje się, że ciepło. Kąpielówki wystarczą, czy jednak... Jeżeli ktoś jest bardzo twardy, to oczywiście kąpielówki wystarczą. Na przykład do Egiptu od listopada do marca, ale szczególnie od stycznia do marca najczęściej zabieram suchy skafander. I są ludzie, którzy przez cały rok jeżdżą w suchych skafandrach. Prawdopodobnie nie dlatego, że nie mają innego skafandra, tylko po prostu lubią. Lubią ten sposób odizolowania się od wody. Widziałem nawet 2 nurków w suchych skafandrach na Truku w Mikronezji. Temperatura wody 31 stopni. No, w Deep Spocie też pływają sobie. Oczywiście, no więc mamy to załatwione. To nie Dokładnie. jest problem. Egipt zdecydowanie zimą w suchym skafandrze, jak najbardziej można, nie ze względu na temperaturę wody, tylko ze względu na wiatr, który zimą potrafi być dosyć dokuczliwy, szczególnie na safari, gdzie tych nurkowań robi się 3 do 4 dziennie i ubieranie się w zimnym wietrze, w chłodną piankę mokrą niekoniecznie Jest sprzyja. niekomfortowe. Nie wszyscy, znaczy są amatorzy, ale nie wszyscy to. A Malediwy? Malediwy ciepło. 3 mm pianka w zupełności wystarczająca. Absolutnie. No to już zdecydowanie lepiej brzmi, bo bagaż też się liczy. Ale na przykład Filipiny, byłem w tym roku w styczniu na Filipinach w Anilao, na wyjeździe fotograficznym, więc faktycznie nie ruszaliśmy się zbyt intensywnie i pianka 5 mm plus żyleta były świetne, Okej. a nie 3 mm. No widzisz, Co bo- mi się kojarzyło z Filipinami. Malediwy wyobrażam sobie jako gorąca po prostu woda, gorąco wszędzie. Tak. I wyobrażam sobie jak w tych broszurach, że kąpielówki, dżakecik i już. Ale widzisz, w lipcu na przykład byliśmy na Malediwach, żeby oglądnąć żerowanie mant na atolu Ba w Zatoce Hanifaru i
I nie dość, że woda była zielona, bo faktycznie te manty muszą coś jeść, więc one żerują wtedy, kiedy woda jest zielona, to jeszcze padało od czasu do czasu, było zachmurzenie, a w drodze powrotnej w ogóle nas tam dorwał jakiś sztorm i faktycznie konkretnie sztormowaliśmy. Więc Malediwy niekoniecznie muszą być zawsze taką sielankową, wylukrowaną laurką spokojnego oceanu. Mówisz, że rafa na Malediwach jest głębiej. To jakie to są głębokości? Jest to 5-10 metrów, 12 metrów jest top rafy. Więc to jest dosyć typowe. Oczywiście tam, gdzie jest wyspa i jest jakiś tam resort na Wyspie Palmy, no to oczywiście na stoku rafa będzie sięgała do powierzchni, ale na otwartej wodzie bardzo często jest głębiej. Okej. 12 metrów, 10-12 metrów. Także to nie jest tak, że można komuś obiecać snorkeling na otwartej wodzie, bo po prostu to jest bardziej freediving do rafy niż Czyli snorkeling bardziej Egipt by wypadało. Snorkeling definitywnie Egipt. Dobra, no to mamy Egipt, Malediwy, gdzie teraz? No to może Filipiny, o których wspomniałem. Również bardzo dobre połączenia. W ogóle do Azji są dobre połączenia i są względnie tanie połączenia wewnętrzne, także można nie tylko polecieć w jedno miejsce i wrócić, ale można po prostu chwilę tam spędzić, podróżując pomiędzy wyspami. Od jakiegoś czasu bardzo popularne jest dla fotografów jest miejscowość Anilao na wyspie Luzon, niedaleko od 1,5 godziny od Manili. I doskonała miejscówka nurkowa dla tych, którzy chcą uważniej przyglądać się drobnemu życiu takiemu rafowemu. Jest wszystko, to znaczy rano podchodzisz do przewodnika, pokazujesz mu znaleziony przy śniadaniu obrazek jakiegoś zwierzaka, mówisz, a to? A on mówi, poczekaj, tak, mamy to. I następnie płyniecie tam i tam leżysz przez pół godziny, czekając, aż jakiś organizm wysunie głowę z dziurki. Albo tam coś innego, co ma zamiast głowy. Stąd rozumiem dla fotografów. No, to dla fotografów to jest absolutnie petarda. A nieopodal, kawałek tam, jeden skok samolotem dalej, mamy na przykład wysepkę Malapascua i rekiny kosogony w pakiecie. Tak? Oprócz wspaniałej rafy są rekiny kosogony na porannych nurkowaniach. Przylatujesz na Malapascua i dowiadujesz się, że zebranie organizacyjne przed wypłynięciem na kosogony jest o 4 rano. Bo o 4:30, między 4:30 a 5 trzeba wypłynąć. Bo one są obserwowane tylko o godzinie, powiedzmy tam 5:36. Okej. I wstajesz. No, o dziwo. jak już tyle przeleciałeś, to ja się nie dziwię, nie? Cały czas trzyma cię jetlag, więc po prostu praktycznie nie śpisz. A powiedz mi, ta rafa koralowa między Egiptem, Malediwami, Filipinami, to widać, że są różne rafy, czy... Tak, to są gatunki koralowców albo rodzaje koralowców, które spotyka się na całym świecie, ale powiedziałbym, że skład procentowy, udział procentowy poszczególnych grup koralowców jest różny w różnych miejscach. Ta rafa wygląda inaczej. Oczywiście dużo zależy też od samej konfiguracji dna, bo tam, gdzie dno jest płaskie i płytko, ta rafa będzie wyglądała inaczej, nawet z tymi samymi koralowcami, niż tam, gdzie urywa się gwałtowną ścianą. Więc to będzie inaczej wyglądało i to samo w sobie jest sporą frajdą i radością, że widzimy inny krajobraz podwodny. No właśnie o to pytam, bo jak ktoś zobaczył rafę w Egipcie, to nie znaczy, że nie spodobał się na Filipinach, bo będzie inna zupełnie. Tak. I to wiesz, to też nie można powiedzieć o rafie na Filipinach, można powiedzieć o rafie przy jakiejś wyspie, a w zasadzie pewnie bardziej od której strony wyspy. Często te wyspy, które są pochodzenia wulkanicznego albo mają jakieś miały czynne wulkany w pobliżu, mają też czarny piach pod wodą, co też daje zupełnie inne wrażenia wizualne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni z Egiptu, gdzie jest głównie taki kalcytowy, wapienny piasek, prawda, biały, stworzony w przewodach pokarmowych ryb papuzik i tam paru innych gatunków ryb. Więc to sam kolor piasku już powoduje, że wrażenia wizualne są zupełnie inne. A powiedz mi, zwierzaki, mówisz, na Filipinach są każde, czyli te wszystkie malutkie, nagostrzelne ślimaczki i tak dalej też tam sobie siedzą, te kolorowe? No, myślę, że właśnie tam, może jeszcze na Bali, w Tulamben, w paru innych miejscach, to są takie ślimacze miejsca albo makro miejsca, gdzie wyznawcy makrofotografii podwodnej
napierają, żeby przywieźć wspaniałe zdjęcia. A powiedz mi te ślimaki, bo ja zawsze oglądam sobie zdjęcia, czy nawet na Fotoweekendzie ostatnio był wykład o tych ślimaczkach, no to na zdjęciu to wygląda jak bydlę, a potem ktoś mówi, że to miało tam centymetr, 2 centymetry wielkości. No to w ogóle jest prosta sprawa, jeżeli miał centymetr czy dwa. Okay. Czasami ma 3 milimetry. I teraz właśnie moje pytanie, polecę sobie na te Filipiny, bo naoglądałem się tych zdjęć ślimaczków i ja będę gówno widział. Tak, no to jest ładne ujęcie tematu. Więc tak, po pierwsze są szkła powiększające. Okej. Po drugie, nie musisz się koncentrować akurat na tych najmniejszych. Chociaż przewodnicy też nie fotografom pokazują te Czy wiesz, bo to maluchy. patrz tu, ja nic nie widzę, to jest nie? problem. Dla osób, które mają nadwzroczność, a nie mają szkieł korekcyjnych, to zobaczenie czegoś takiego jest po prostu niemożliwe. No ale są różne zwierzaki, wiesz, są ośmiornice, mątwy, są jakieś rawki, jest masa ryb, które się świetnie kamuflują w rawie. No jest dla osób, które mają odrobinę takiego zacięcia przyrodniczego, to takie spojrzenie z bliska i węższym kątem będzie na pewno interesujące. No może nie spędzą, to może nie jest wyjazd na tydzień wtedy w takie miejsce, ale to może być na przykład pół wyjazdu nurkowego, 2-3 dni, chociażby żeby zobaczyć na własne oczy to, co znamy dobrze ze zdjęć czy z filmów. Ja nurkowałem w tym roku w Turcji i mi się podobało, jak płynęły rybki ze mną. Taka rawka mała. Jak sądzisz, co one myślały? No chciałem pewnie mnie zeżreć. Myślę, że chciał się podczepić do ciebie, ponieważ zobaczyły duże podwodne zwierzę. Chciał się podczepić. Ja mam Dla mnie są zawsze piranie, które chcą zaatakować. Ja wiesz, że to są mity. Wiem. Ale i tak je propagujesz. Tak, no nie, to jak pierwszy raz takie coś, duża rafa, przypływa stado tych rybek, to człowiek jest taki wow. Tego się nie spotyka na co dzień. Tak. Wygląda na to, że dla większości zwierząt jesteśmy stosunkowo obojętni. To jeżeli prawda. naruszamy ich terytorium, albo jeżeli się po prostu na nich nie oprzemy. No więc w tych tropikalnych rejonach dobrze jest zwracać uwagę na piasku nawet, gdzie opieramy płetwy, a tam, gdzie jest prąd, na pewno trzeba uważać, gdzie się wpinamy hakiem, czy gdzie się chcemy przytrzymać, czy odepchnąć, żeby się po prostu nie nadziać na jakieś jadowite zwierzę. No bo ich w tropikach jest faktycznie dużo, a tych nawyków nie mamy po szkoleniu w polskich wodach. No zdecydowanie. Ja pamiętam, jak spotkałem szczupaka kiedyś pod wodą, to jego mina mówiła: stary, co ty tu robisz w ogóle, nie? Jakbyś suma spotkał, to dopiero jego mina by się zdziwiła. Dokładnie. Dobra, czy dalej jakieś kolejne ciepłe rejony byś polecił, w których... Tak, no bo mówiliśmy o Filipinach, to może teraz 2 słowa o Indonezji. Indonezja, takim najprościej osiągalnym punktem jest Bali. Tam nawet mamy 2 polskich operatorów na Bali i od lat. I to jest dobre miejsce też do spotkania z mantami przy Nusa Penida, świetny świat makro w Tulamben i wrak, o ile pamiętam, Liberty, taki bardzo już ażurowy, bo wiekowy. I wspaniałe rafy przy Nusa Penida. Także mimo tego, że ludzie mówią, że no i świetna turystyka na miejscu, no bo to też trzeba podkreślić, że jak już się leci na drugi koniec świata, No to tak. warto coś po drodze zobaczyć, zwiedzić, mieć zarezerwowany dzień na takie posnucie się po swojej miejscowości, tam gdzie mieszkamy, żeby zobaczyć, jak żyją ludzie, żeby posłuchać, jak mówią, żeby iść do lokalnej knajpy. Tak, lokalna kuchnia, nie? Lokalna kuchnia, nie tylko to, co serwuje resort czy hotel. To jest też taki fajny smaczek. Bali ma dużo do zaoferowania, jeżeli idzie o nurkowanie, jeżeli idzie o turystykę, więc gorąco polecam. I można stosunkowo tanio i wygodnie tam dolecieć. Jeżeli dla kogoś tam przelot dłuższy niż 4 godziny, tyle co do Egiptu, nie stanowi problemu, prawda? Indonezja to również Celebes, czyli Sulawesi dawniej. Teraz tam właśnie byliśmy na Bunakenie i na Lembech. Zupełnie inne nurkowanie, obsługiwane przez tego samego operatora w zasadzie w 3 miejscach, bo to jest wyspa Bunaken, wyspa Bangka i resort w cieśninie Lembech. No i też wspaniałe nurkowania i w każdym miejscu coś innego. Nie wiem, kiedy ci się ostatnio zdarzyło widzieć na przykład 4-5 żółwi naraz. Pod wodą. Pod wodą, tak, zdecydowanie pod wodą. To nawet w zoo tyle nie ma. Tak. Swoją drogą taka zagadka dla widzów, ile mamy gatunków żółwi morskich. To może dobrze wiedzieć. Ile mamy wszystkich gatunków żółwi? Strzelaj. Nie wiem. No, Z 20.
prawie tyle co dni w roku. Czyli wszystkich tych lądowych O, i wow. morskich jest 360, może 360 z grosikiem jakimś. A ile jest w tym morskich? 80%. 7 gatunków. Tylko? 7. Przelicz sobie, ile to jest procent. No, malutko, nie? No, pewnie wygodniej w 5%, Tak. no. No, także faktycznie to jest unikatowy świat tych morskich gadów, a ten najpopularniejszy, znany dobrze z Egiptu żółw szylkretowy albo hawkbill jest jednym z najbardziej zagrożonych żółw, więc też trzeba mieć to na względzie i go tam za bardzo... Duże te żółwie są. No, największe są te żółwie skórzaste z otwartego oceanu. One mają tam po 2,5-3 metry. A te, które widziałeś w Indonezji? A te w Indonezji to były żółwie zielone i właśnie żółwie szylkretowe. I no mają takie do, ja wiem, 1,20 m, 1,50 m może. Nie, to... W Egipcie można takie duże żółwie zielone zobaczyć w tych płytkich zatokach takich. Nie, to duży żółw, bo mi to się żółw kojarzy takim, wiesz, żółwiem z akwarium w domu. Marsa Shuna na przykład, czy Marsa Barejka są takie, tam żerują na morskich trawach, żerują takie olbrzymie żółwie zielone. Indonezja żółwie. Indonezja żółwie, tak. Żółwie i wspaniały świat makro i piękna rafa koralowa. Piękne, po prostu urzekające ogrody. I nurkowania w prądzie, więc dla tych, którzy... Wszystko. No po prostu wszystko. No i to jeszcze trzeba podkreślić, że ten serwis azjatycki jest fenomenalny. To są, jeżeli trafimy na dobrego operatora, to mogą być takie nurkowe wakacje życia. Potem wszystko już odnosimy do tego serwisu azjatyckiego. Czyli, że mnie nawet ubierają. Wiesz co, to może nie jest kwestia tego, że ubierają, bo wiesz, niektórzy z nas po prostu lubią i potrafią się sami ubrać. Tylko chodzi o to, że to jest taki ujmujący sposób supportu, w którym nie masz wrażenia, że ktoś ci robi łaskę. Ja nie twierdzę, że tak jest w innych miejscach, tylko że po prostu to się dzieje w taki ujmujący azjatycki sposób. I na przykład na Raja Ampat, gdzie byliśmy na łodzi safari, jeżeli wykonałem 2 kroki i nagle stwierdziłem, że czegoś zapomniałem, odwracałem się, to za mną stał uśmiechnięty, skośnooki pan albo chłopak i właśnie mi to podawał, bo on to śledził, co się dzieje i widział, że prawdopodobnie za 2 kroki zawrócę. Ujmujące i takie naprawdę urocze. Tak, to było Bali, teraz byliśmy na Sulawesi, więc Raja Ampat to jest w ogóle zachodnia część Papui, wyspy Papua Nowa Gwinea, która... Papua, tak? Chyba tak. Papua, bo chyba państwo nazywa się Papua Nowa Gwinea, prawda? Albo no, sorry, sprawdźcie. I no to jest prawdopodobnie rejon największy, tak zwany rejon trójkąta koralowego. On obejmuje jeszcze Morze Banda i w ogóle ten właśnie rejon w pobliżu Raja Ampat, w rejonie Raja Ampat, to są okolice, które oferują największą rozmaitość gatunkową na całym świecie, tak zwany trójkąt koralowy. Kosmiczne miejsce. Jeżeli byśmy próbowali wycenić jakość tych miejsc nurkowych tak od 1 do 10, to na 18 nurkowań, które zrobiliśmy na safari, wszystkie były 9 lub 10. Być może trudno w to uwierzyć, ale to po prostu był, za każdym razem to był hicior. Niezależnie od tego, czy to były ściany, czy to były ogrody koralowe, czy to było piaszczyste dno z jakimiś zwierzakami drobnymi, to za każdym razem był top. Czyli, bo ja na przykład nurkowałem sobie na Gozo i tam oglądałem sobie te żyjątka, to na przykład pierwsze nurkowanie było wow, drugie było, no dobrze, to jest to samo, tylko widzę od drugiej strony, a na trzecie już nie poszedłem. Jak patrzysz od drugiej strony? No bo raz płynęliśmy w prawo w brzegu, a potem w lewo, więc mówię, więc już mówię trzecie, jak mamy płynąć znowu w prawo, to już nie ma sensu, tak, bo będzie to samo, nie było tego wow, więc... Tak, wiesz co, my to znamy dosyć dobrze z Chorwacji, to znaczy to są te śródziemnomorskie klimaty, są wszędzie mniej więcej podobne, to znaczy krajobraz jest dosyć surowy, skalisty, no i atrakcją mogą być jakieś gąbki, korale na głębszych ścianach, plus wraki, plus kawerny albo jaskinie. Tak. I to trzeba porównywać w obrębie miejsc nurkowych na Morzu Śródziemnym, prawda? Trudno porównywać takie krajobrazy z trójkątem koralowym, czy nawet z Egiptem. Trudno porównywać Morze Śródziemne z Honoratką, czy z Koparkami, czy z Zakrzówkiem, prawda? Bo to też jest inna klasa. Czasami ktoś się pyta właśnie, jak najlepsze miejsce nurkowe. No nie wiem, wiele, tak jak wiele książek, wiele filmów
zaliczam do klasy najlepsze, które widziałem. Natomiast wiesz co, bo ja się tak zastanawiałem, jak popłyniemy sobie, mówisz, na tą na przykład Indonezję czy Egipt, to nie będzie mi się mimo wszystko nudziło, jeśli będę, nie wiem, kilka tych nurkowań robił, bo jest na tyle unikalne to środowisko, że tak mówię, że na 18 nurkowań 9 to było top, czy wszystkie były? Wiesz, no jeżeli założymy, że punktacja 9-10 to jest top, czy nawet od 8, to wszystkie były top. I to nie było tak, że o nuda, już to widziałem, tylko było zaskakujące mimo wszystko? Wiesz, pokaż mi człowieka, powiem ci, jak będzie reagował, prawda? To wiesz, na pewno dla niektórych osób to jest troszkę, może być ten, wiesz, jest tak zwane żyganie tęczą, prawda? Tak. Więc wiesz, po jakimś czasie zaczynasz żygać tęczą. Ja jestem fotografem, więc jestem biologiem z wykształcenia, więc wiesz, to akurat ja się jaram takimi rzeczami i nakręcam, więc definitywnie się tam nie nudziłem. No i staram się na tych wyjazdach też ludzi, z którymi jeżdżę, którzy są uczestnikami tych wyjazdów, zarazić takim podejściem. Bo faktycznie nic nie jest wieczne, wiesz, te rafy też w wielu miejscach na świecie już wiemy, że miały swój koniec, więc trzeba się po prostu nacieszyć i napatrzeć, dokąd się da. Super. A powiedz mi takie, nie wiem, bo to ja przynajmniej spotkałem nastawianie się właśnie, że musimy coś zobaczyć, nie? Tak, no to wiesz, to jest zawsze ryzykowne. To jest zawsze ryzykowne, ponieważ jeżeli się bardzo nastawisz, to nawet super wyjazd możesz ocenić tak se. Więc staram się o tym w ten sposób nie myśleć, ale z drugiej strony też po tym roku widzę, że jeżeli zaplanujemy wyjazd w konkretne miejsce, w konkretnym terminie, żeby coś zobaczyć, to szansa gwałtownie wzrasta. Byliśmy na Palau, to jest takie państewko oceaniczne, jakieś 400 mil na wschód od Filipin, gdzie raz na miesiąc wokół Nowiu, dzień przed Nowiem Nów i dzień po Nowiu, po pełni, dochodzi do godów ryb papuzich garbogłowych. To są takie olbrzymie papugoryby, które zbierają się w takie agregacje po paręset osobników, po czym w taki spektakularny sposób zaczynają godować, wystrzeliwując z głębokości tam powiedzmy 20-15 metrów w stronę powierzchni takimi grupami, samica i parę samców. No i trafiliśmy na to, nastawialiśmy się, że to obejrzymy i faktycznie to się działo. Podobnie wspominałem o Hanifaru, o tym żerowaniu mant, gdzie na każdym z 2 nurkowań widziałem więcej mant, niż widziałem łącznie w życiu, bo były tam dziesiątki. A to jest dobry protip, jak chcesz zobaczyć rzeczy, to poznaj ich biologię, dowiedz się kiedy jest, a nie leć na pałę. I jedź tam, gdzie się coś będzie działo w tym momencie, a nie licz, że zobaczysz coś, co ktoś widział też w tym rejonie, ale po prostu to było jakieś randomowe bo jakbym spotkanie. pojechał, nie wiem, przypadkowo w lipcu czy coś, to może... To akurat byś trafił, bo to się dzieje w lipcu. W sierpniu. No dobrze, intuicja 10. Tak. Czyli właśnie o to chodzi, czy warto zaplanować taki wyjazd. Ale mówi 400 Koniecznie mil... go trzeba zaplanować. 400 mil od Filipin, to czym? No nie katamaranem. Nie, samolotem. Samolotem właśnie. Tak. Tutaj jeżeli idzie o ślad węglowy, to niestety... Ale trzeba to faktycznie zaplanować, bo to nie jest tak, że sobie polecę na Filipiny, jutro jadę To jest tam. w ogóle dobry wątek. Wiesz, my widzimy, że ta turystyka, daleka turystyka wyjazdowa, ona drgnęła parę lat temu i cały czas się rozwija. I oczywiście, no wiesz, jesteśmy w G20, więc to ma swoje uzasadnienie, bo to nie są tanie wyjazdy, czy bardzo tanie, ale przede wszystkim widzę, że ludzie planują wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Rok do przodu to jest bardzo mało, to jest taki standard. W tym momencie prezentujemy imprezy na rok 27, a przygotowujemy na 28, bo na 26 mamy już prawie wszystko sprzedane. Podziwiam takich ludzi, ja nie wiem, co robię w Sylwestra jeszcze. Okej, ale nie wiesz, ponieważ możesz nie wiedzieć. A są ludzie, którzy muszą wiedzieć, co robią za rok. I wtedy się w kółeczko bierze tą datę, czy ten tydzień w kalendarzu, czy 12-14 dni. Ubezpieczyciele dają możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu, więc mamy jakąś tam, powiedzmy, może nie w każdej sytuacji, ale jest jakaś możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy, jeżeli coś się w życiu wykrzaczy, wykolei. No i wygląda na to, że w takich warunkach można oferować z dużym wyprzedzeniem ten wyjazd. Więc zbieramy składy
zbieramy w Nautice takie składy na rok 27 w tym momencie. To brzmi jak zamawianie sali weselnej. Chyba trochę takie jest. Dobra, dawaj kolejny kierunek. Dobra, no to Mikronezja i sfederowane Stany Mikronezji, atol Czuk, albo dawniej Truk, tak bardziej się go rozpoznaje. I miejsce dla tych, którzy mogą zanurkować wszędzie pod warunkiem, że jest pod wodą jakiś wrak. Więc tam faktycznie mogą zanurkować wszędzie, bo tam się jedzie wyłącznie na nurkowania wrakowe. W 1944 roku po operacji Hailstone bombowce amerykańskie zatopiły, przyszło 40 jednostek japońskich. Te największe pancerniki wyszły w morze, ale uzbrojone frachtowce poszły na dno w lagunie i są na głębokościach powiedzmy tam od 15 na 100 metrów do 50-60 metrów, przy czym średnio to jest naście do 30-35 metrów. Więc Czy taki advanced open water diver? Tak, absolutnie. Albo nurkowie techniczni, którzy chcą spędzić na tych wrakach więcej czasu, bo faktycznie jest co oglądać. Są duże wraki? Jeżeli przyjmiemy jako wzorzec platynowo-irydowy Tistelgorma, to są w zasadzie same Tistelgormy. Pełne frachtu. Z całkowicie uzbrojonymi maszynowniami, zagary z japońskimi opisami, zawory, telegrafy, koła sterowe najczęściej spłonęły, bo te wraki, te statki płonęły zanim poszły na dno, więc zostały tylko obręcze kół sterowych, ale no jest uzbrojenie, czołgi, armaty, amunicja, skrzydła samolotów zero w ładowniach. No, po prostu byłem tam 3 razy i w zasadzie teraz jedzie wspólnik na przyszłoroczną wyprawę, ale wpiszę się w kolejce na rok 27 albo 28, bo wrażenie jest niesamowite. No i te najpłytsze są porośnięte twardymi koralami. Te, które są... te najpłytsze w ogóle są porośnięte glonami. Są bardzo zielone. Trochę głębiej są koralowce twarde, a te najgłębsze to jest po prostu heavy metal, stal i jakieś gorgonie, wachlarze gorgoni, takie biczowate korale. Wspaniałe miejsce nurkowe. Tu mamy wraki. A gdzie dalej? Wspomniałem o Palau, prawda? Palau ma wszystko. Na Palau jest troszkę wraków, są jakieś kawerny, wspaniałe ściany, no i dużo takiego pelagicznego, dużego zwierza. Są manty, są rekiny, nurkowanie w prądach. Palau ma wszystko. To jest też super miejscówka. No oczywiście obowiązkowo trzeba polecieć do Meksyku. Właśnie miałem o to pytać. To jest Meksyk. Akurat, teraz tak mówisz. Nie wpadłeś na to, Karol, niemożliwe. Meksyk i cenoty, nie? Meksyk i cenoty, ale nie tylko, bo w zeszłym roku odwiedziliśmy Półwysep Kalifornijski, czyli zachodnie wybrzeże Meksyku. Zupełnie inny krajobraz, zupełnie inne zwierzaki w wodzie. Możliwość może nie tyle zanurkowania, co tego whale watchingu, czyli pooglądania wyskakujących na powierzchnię humbaków i dużych, potężnych ławic płaszczek garbogłowych. No ale cenoty myślę, że są takim absolutnym punktem na liście każdego nurka. Taki inny świat. I to nurkowania, które gdzieś w innych miejscach nazywamy nurkowaniami jaskiniowymi, tam są układane w klasie nurkowań kawernowych, bo jeżeli gdzieś tam widzisz majaczące światło, to znaczy, że to jest jeszcze kawerna, chociaż jesteś głęboko w jakiejś dziurze. Czyli wspaniałe krajobrazy, przejrzysta woda, płytkie nurkowania, no i taki zupełnie inny świat. Surowy, piękny i tajemniczy. Czyli na te nurkowania do cenotów raczej nie muszę mieć jakichś super uprawnień, jeśli dobrze rozumiem. Wiesz co, na większości tych wyjazdów potrzebny jest stopień advance, bo i głębokości w niektórych miejscach i jakieś takie zaufanie operatorów do nurka, który ma open water, są ograniczone, prawda? Ograniczają możliwość. Oczywiście są doskonale wyszkoleni ludzie ze stopniem podstawowym, ale oni bardzo szybko powinni zrobić stopień advance, żeby właśnie nie budzić wątpliwości. Okej, ale wiesz, chodzi mi o to, że na przykład nie muszę mieć, nie wiem, właśnie nurka technicznego i tak dalej. To są wszystko rekreacyjne nurkowania. Te nurkowania kawernowe są nurkowaniami rekreacyjnymi, także nurkujemy w konfiguracji rekreacyjnej. Ale też Meksyk jest świetnym miejscem, żeby podnieść uprawnienia albo zahaczyć się o te uprawnienia
jaskiniowe. Mamy tam też polskich instruktorów, z którymi można nawiązać kontakt i u nich, no i masę oczywiście anglojęzycznych instruktorów, u których się można szkolić. Dokładnie tak. Kompletny taka zmiana spojrzenia na to, jak nurkować, jak konfigurować sprzęt i dużo wiedzy nawet na poziomie takim Intro to Cave albo Cavern Diver, więc gorąco zapraszam. No właśnie wszyscy polecają te cnoty, więc trzeba się w takim razie w końcu wybrać. Obowiązkowo, a trzeba pamiętać też o tym, że obok leży wyspa Cozumel, gdzie można zobaczyć karaibską rafę, która też należy do swoistych cudów takiego rafowego świata. Zupełnie inna niż te rafy z Indo-Pacyfiku, niż rafy Morza Czerwonego. Rafy karaibskie po prostu wyglądają zupełnie inaczej, no i też warto mieć to zaliczone, będąc na Yucatanie. Czyli znowuż, lecąc tam, zaplanować to warto, bo może się okazać, że popłyniesz w jedno miejsce na cenoty, a zagapisz coś tym obok, nie? Oczywiście, więc nawet przy takim napiętym programie kawernowym są organizowane jednodniowe wyjazdy na Cozumel, bo to jest godzinka drogi promem. Więc można po prostu tam z jakimś partnerem tego głównego operatora zanurkować na Cozumelu, ale najlepiej byłoby, myślę, polecieć, spędzić 3-4 dni w Playa del Carmen albo w Tulum i potem na kolejne 3-4 dni przeskoczyć na Cozumel i na spokojnie tam ponurkować, poznać te lokalne rafy. Okej. Powiedz mi, kończymy temat już ciepłych wód, czy jeszcze masz coś? No wiesz co, myślę, że przynajmniej trzeba by było wymienić takie miejsca jak Kuba, jak Bahamy ze wspaniałymi nurkowaniami z rekinami, no i Galapagos, które chyba cały czas należy do tych hiciorów takich wyprawowych, też ze względu na cenę, ale tam mamy i do czynienia z otwartym, wymagającym oceanem, z nurkowaniami, które mogą naprawdę dostarczyć sporo adrenaliny i ze spotkaniami ze zwierzakami, które znamy z BBC albo z jakichś kanałów przyrodniczych, bo one tam po prostu są, mieszkają. Mówisz rekiny. To nieprawda, że one atakują nas, nie? Nie, no to prawda oczywiście, ale bardzo rzadko i w jakimś sensie sprowokowane. Wiesz, na tych gatunków rekinów jest przeszło 500. Więcej niż żółwi. Brawo! A tych, które się ocenia jako niebezpieczne dla człowieka, jest 5, może 6. Więc faktycznie trudno jest znaleźć się w sytuacji takiej, gdzie większość rekinów po prostu przed nurkami ucieka. Albo nie zwraca na nich specjalnej uwagi, tak jak rekiny wielorybie. No a te, które zwracają uwagę, potencjalne jak każde duże zwierzę, szybko poruszające się w swoim środowisku i z zębami, może stanowić zagrożenie i trzeba się zachować rozsądnie, trzeba się zachować po prostu uważnie, wysłuchać dokładnie briefingów. Jeżeli przewodnicy mówią, że na przykład w strefie karmienia należy się zachować tak, a nie inaczej, no to należy się tego trzymać. Na południowych Malediwach, no bo słynny Tiger Beach jest na Bahamach, ale takie miejsce do zobaczenia rekinów tygrysich jest też na południowych Malediwach. I wiesz, byłem zaskoczony, bo my przyglądaliśmy się 2-3 dużym, wielkim rekinom tygrysim, które tam próbowały się dobrać do głowy tuńczyka zakopanej przez przewodników. I kiedy się odwróciłem, okazało się, że 3 kolejne rekiny pływają za naszymi plecami w toni, obserwowane przez grupę przewodników, którzy asekurowali nas na naszym zapleczu. Więc tak to wygląda. Myślę, że... Czyli lepiej się nie odwracać. Myślę, że po pierwsze lepiej się nie odwracać, po drugie bardzo uważnie słuchać briefingów, po trzecie nie lekceważyć takich okazji do spotkania z rekinami podczas karmienia, bo część osób do tego podchodzi negatywnie, ale tak naprawdę one pokazują, że to są zwierzęta, że to nie są morscy mordercy, tylko że to są zwierzaki, które tam mają jakiś swój kod postępowania i że można w pewien sposób z nimi współpracować. Dużo osób ocenia, że ten shark feeding jest taką okazją do zaprezentowania rekinów szerokiej publiczności jako zwierząt dużych drapieżników, z którymi można być blisko, z którymi można obcować.
i przez to podnosi się świadomość, przez to też można zwiększyć presję na ograniczenie połowów rekinów, bo cały czas masa rekinów ginie, a to jest super istotny drapieżnik szczytowy dla ekosystemów morskich. No zdecydowanie tak, nie? To bez dwóch zdań. Ale mimo wszystko, jak powiedziałeś, że się odwróciłeś i widzisz rekiny za sobą, to... Tak. No jest takie przysłowie, że człowiek widzi rekina z bliska, kiedy rekin chce zobaczyć z bliska człowieka. Ja się tak zastanawiam, czy to jest nurkowanie dla każdego, bo ktoś może spanikować wręcz nawet przecież, nie? Wiesz co, myślę, że po dobrym... Oczywiście pierwsze spotkania są bardzo adrenalinowe. No tak. Często się zdarza, że tam ktoś za mnie wskakuje w Morzu Czerwonym przy Bradersach czy przy Elphinstone, kiedy pojawia się blisko rekin białopłetwy, oceaniczny, ten Longimanus, ale dosyć szybko się można oswoić z ich obecnością. No, trzeba po prostu się zachować odpowiedzialnie, śledzić, co rekin robi, przyjąć pozycję pionową, nie puszczać, być zawsze na jego poziomie albo poniżej. No po O prostu... widzisz, czyli to jest też dobra uwaga, że dobra pływalność, stąd Advanced Open Water Diver, nie? Tak. Gdzie oczywiście jest włączony kurs pływalności neutralnej, prawda? Doskonałej pływalności, czy też zajęcia z pływalności, no bo niekoniecznie muszą być na adwansie. Mhm. A to są cenne uwagi, sugestie. No pewnie. No widzisz, wiesz, bo do tej pory, jak ja sobie gdzieś tam oglądam te wszystkie rzeczy w internecie, jakieś reklamy, to często to wygląda dla mnie, no zakładasz jacket, skakujesz do wody, jesteś na 2 metrach, waż rekinka i tyle, nie? No wiesz, masa rekinów jest po prostu neutralna dla nas. Tak No jak tak. mówiłem, najczęściej po prostu nie dają się do siebie zbliżyć. Jesteśmy trochę szaleni jako gatunek, jako nurkowie, bo po prostu my za tymi rekinami próbujemy pływać, gonić. Pamiętam, jak na Galapagos przewodnik zasugerował, żeby nie brać lamp błyskowych, bo rekiny młoty są dosyć płochliwe. I faktycznie on, fotografując takim malutkim kompakcikiem bez lampy błyskowej, miał najlepsze zdjęcie. Następnym razem w przyszłym roku zastosuję się do tego. O, widzisz, to też dobra sugestia. No dobra, mamy ciepłe wody. Czy jeszcze jakieś ciepłe zwiedziłeś, które byś polecił? Bo już jest tego naprawdę sporo. Wiesz co, no byłem w Tajlandii, ale o Tajlandii rozmawiałeś z Piotrkiem Paulo. Patryk Krzyżak wspominał mi, że będąc w Meksyku można odwiedzić Islamu Jerez w czerwcu, gdzie zbierają się w hurtowych ilościach rekiny wielorybie, które się tam karmią, więc to też warto wziąć pod uwagę znowu na taki 2-dniowy wyskok, to jest snorkeling. Byłem na Azorach, które są fenomenalne i geologicznie, turystycznie i nurkowo zupełnie inny świat, taki bliższy może tym rejonom śródziemnomorskim, jeżeli chodzi o krajobraz, ale jeżeli chodzi o życie, to jest po prostu ocean, więc jest masa życia, dużego życia. No, powinienem mieć tu jakąś kartkę, prawda, żeby to przeczytać. Byłem nad jeziorem Bajkał w bardzo, bardzo dawnych czasach. Gdyby nie sytuacja geopolityczna, to gorąco bym zachęcał do odwiedzin Bajkału, no bo to też taka perełka. To tak, prawda, jak jedziemy zobaczyć coś niezwykłego, tak jak cenoty, no to Bajkał jest też taką perełką w obrębie wód śródlądowych. No Jeżeli można akwę o długości 600 km nazwać jeziorem śródlądowym. No trochę. Ale takim jest. Takim jest, dokładnie. Nie? Więc dawno nie jeździłem na wyjazdy do Norwegii. Dawno nie byłem w Norwegii, ale myślę, że Lofoty albo Szkocja to są też świetne kierunki, które... A to już te zimniejsze, bym powiedział. No. No tak, ale to są również takie kierunki, które, no tak, to jest Europa, więc może się nie kojarzy tak wprost z wyprawą, ale ze względu na pewne, bo wiesz, bo wyprawę też można traktować jako taki wyjazd, który wymaga troszkę więcej wysiłku i fizycznego, i organizacyjnego i myślę, że tam tak właśnie jest. Ja mam w planie i Szkocję, i Norwegię gdzieś tam w przyszłych latach. Zadam Ci pytanie, z tych wszystkich Twoich wyjazdów nurkowych, których są już dziesiątki, no zadam to pytanie, które uznajesz albo zapamiętasz jako najlepsze, nie? Tak. Najbardziej ekscytujące, proszę bardzo, nie powiedziałem jeszcze o Malezji. Malezja to też jest, proszę pana, Hicior i wyspa Sipadan i Mambul, to też są takie miejscówki, które sobie można spokojnie, ze spokojnym sumieniem mogę polecić wpisanie sanktuarium żółwi zielonych na Sipadanie jako miejsce do odwiedzenia.
Wiesz co, no robię, śledząc, gdybym prześledził kalendarz, to widać, że tak zawracam przez poszczególne punkty i odwiedzam ich kilkukrotnie i to są pewnie te najlepsze wyjazdy. Pomijając moją rodzinną Chorwację, czy rodzimą, tam gdzie mamy bazę letnią, Nautiki, to w zasadzie wracamy do Indonezji, różne miejsca, co 2, co 3 lata te miejsca się powtarzają. 3 razy byłem na Palau, 3 razy byłem na Sipadanie. W przyszłym roku pierwszy raz polecę na Fidżi, więc to jest dla mnie nowość. Myślę, nie powiedziałem nic o Australii, bo jej nie odwiedzałem, ale myślę, że też z różnych względów to jest kierunek, który warto brać pod rozwagę. I ze względów rafowych, i ze względu na to, co można zobaczyć na lądzie. Nie no, na lądzie wszystko, co się rusza, chcecie zabić podobno tam. Okej, no to pod wodą. W takim razie skoncentrujmy się na świecie. Ale mówisz tak, Indonezja. Wiesz co, Indonezja i Azja. W ogóle Azja jest, mam wielu znajomych, którzy mówią, że oni już do Egiptu nie latają, oni latają do Azji. Ja bym sobie nie pozwolił prywatnie na to, żeby odpuścić Egipt. Nie mówię o mojej pracy zawodowej, ale po prostu Egipt jest super. Tam się jedzie, jeżeli ktoś był wiele razy. Ja byłem tam, nie wiem, 130 razy na różnych imprezach. Trochę tak jakbyś na działkę jechał? Trochę tak jakby na działkę, ale wiesz, są 2 aspekty. Po pierwsze, to cały czas jest genialna rafa i wspaniałe widoki. Po drugie, możemy obserwować to za każdym razem, kiedy jesteśmy w jakimś odwiedzonym wcześniej miejscu, patrzymy na troszkę inne rzeczy, skupiamy się na innych rzeczach, więc to też ma taki, zaczynasz celebrować niuanse i to jest super przyjemne. Więc Egipt zawsze tak, chętnie 1, 2, 3 razy do roku z przyjemnością. Jeżeli czas, zdrowie i obowiązki pozwolą. Zdecydowanie tak. I mam nadzieję, że wam wszystkim pozwolą i zobaczymy się gdzieś w ciepłej wodzie w takim razie. No, ja tak wyglądam za każdym razem, gdzie jesteś, a tu cię nie ma. No ale okej, masz jeszcze chwilkę czasu. Jeszcze mam czas. Planuję właśnie Egipt w lutym albo w marcu. W każdym razie zapraszam do śledzenia tego, co Nautica Safari prezentuje na swoich stronach. No Ja śledzę i łezka mi cieknie, że nie mam czasu. Pamiętaj, wiesz co, może błędem jest to, że nie celujesz za 2 lata, prawda? Bo wtedy byś się oswoił z tym wydatkiem, oswoił z zaangażowaniem czasowym. Tu głównie o czas chodzi, to jest chyba dobry plan. Oczywiście. To kończymy odcinek, idę planować mój wyjazd za 2027. A ja Ci wysyłam oferty na rok 2027 i 2028. Dobrze. Dzięki Ci za Dziękuję dzisiaj. bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.